Prezentowana dziś płyta wymaga specyficznego klimatu. Najlepiej ciemnej grudniowej nocy, zresztą o czym mówi sam tytuł. Wtedy pomieszczenie, w którym będziemy, zamieni się w dyskotekę, na której zapląsają dusze. A dzisiejszym albumem jest Katatonia Dance of December Souls. Katatonia zostaje założona w 1991 roku w szwedzkim Sztokholmie przez Jonasa Renske, odpowiedzialnego za wokale oraz perkusję, oraz Blackheima, odpowiedzialnego za bas oraz gitary. Renske głównie był tekściarzem, zaś Blackheim głównym kompozytorem. Współpraca, jak widzicie, iście perfekcyjna. W zasadzie współpracowali ze sobą od 1987 roku, jednak na poważnie wzięli się za muzykę we wspomnianym 1991 roku podczas nagrywania dema Jihiva Elohim Met. Potem nagrywają kilka kolejnych dem i dołącza do nich basista Lehusz, dlatego żeby mogli grać koncerty. W 1993 roku nagrywają debiut Dance of December Souls. Album jest utrzymany w klimacie ponurej melancholii, smutku i rozpaczy. Dużo tutaj cierpienia, w którym możemy się zatracić, mając depresyjny okres w życiu. A jeżeli chcemy sobie ten stan przedłużyć, na pewno Katatonia nam w tym pomoże. To bardzo emocjonalna płyta z dużymi atmosferycznymi gotyckimi naleciałościami. Produkcja również służy podbiciu tego melancholijnego klimatu, którą zajął się Dan Svano. On również zaplumkał tutaj na klawiszu. Bębny na albumie mają pogłos i brzmią ciężko. Bas jest słyszalny i dodaje całości mocy. Zaś gitary fajnie wymieniają się z klawiszami, tworząc ten niesamowity, depresyjny klimat. Teksty również do najweselszych nie należą, jednak są bardzo poetyckie. Traktują o śmierci, desperacji, osamotnieniu. Ich wydźwięk również wzmaga interpretacja, ponieważ wokalista posłużył się głosem pełnym bólu, wręcz agonalnym. Plotka głosi, że zmiana stylu Katatonii również została podyktowana tym, że wokalista uszkodził gardło, nagrywając Dance of December Souls. Riffy mają odpowiedni ciężar i brud i sporo arpeggiów, zaś użycie tonacji molowej w muzyce sprawia, że słucha się płyty bardzo przyjemnie, mimo braku solówek oraz przygnębiającego klimatu. Ciekawostką jest to, że zespół w trakcie nagrywania przyznawał się do inspiracji Paradise Lost i jest to słyszalne. To jakby konglomerat black metalu z rajem utraconym. Ja jeszcze dodałbym My Dying Bride. W sumie muzykę można określić jako depressive dark black metal. Jak się domyślacie, tempa na albumie są powolne, co klasyfikowałoby taniec grudniowych dusz jako doom metal. Jednak ciężar utworów jest bliski death metalowi, a teksty i wokale bliskie blackowi. Więc sami widzicie, że album nie jest oczywisty. Utwory trwają między 6 a 13 minut. Na albumie również znalazły się 3 miniatury muzyczne. Jeżeli szukasz albumu, który w sposób piękny Cię zdołuje i wprowadzi w stan alienacji, myślę, że DODS jest albumem w sam raz. Muzyka jest pogrzebowa, cmentarna i żałobna i pozbawi Cię jakichkolwiek złudzeń co do radości egzystencji. To posłuchajmy teraz fragmentów tej pięknej płyty. Po krótkim piekielno-agonalnym intro następuje kawałek Gateways to Bereavement, gdzie powolnej gitarze elektrycznej towarzyszy podkład gitary akustycznej. Utwór jest pełen rozpaczy, ale jest bardzo melodyjny, można powiedzieć, że taki stoner rockowy. Tekst zaś mówi o kochającej osobie, która umiera i zaczyna nową podróż, rozkładając skrzydła. Without God to utwór jeszcze z czasów dema, ale dobrze, że został nagrany ponownie. To wizytówka Katatonii. Zaczyna się krzykiem oraz falującym riffem. Złowroga atmosfera, melodia oraz powolne tempo wbijają nam się w głowę. Prawdę mówiąc, to mój ulubiony utwór Katatonii. Zaś tekst mówi, że Boga nie ma, nigdy nie będzie. Że to ja jestem Bogiem, wyobraź to sobie. Velvet Thorns to hipnotyzująca, złożona 14-minutowa suita z gitarami akustycznymi, szeptami. Kawałek jest dosyć transowy, ze ślizgającymi się gitarami oraz klawiszami. Występują w nim przyspieszenia, ale nie na tyle szybkie, żeby wyrwać nas z tej pogrzebowej atmosfery. W tekście zaś są piękne opisy przyrody, w których to autor chce pogrzebać swoją duszę.
Uzupełnieniem całości jest Dancing December, który jest jakby zamknięciem wieka do trumny. Gitara zawierająca dużo delaya oraz piękne klawisze sprawiają, że kończy się nasz trud egzystencji. Tradycyjnie rzut okiem na okładkę i wkładkę. To wydanie jest z No Fashion Records z 1993 roku, czyli pierwsze bicie tego albumu. Na coverze na tle nieba jakby w sennym zwidzie pojawiają się 3 twarze muzyków prześwitujące niczym zjawy. Czy to oni właśnie są tymi grudniowymi tańczącymi duszami? Wszystko wskazuje na to, że tak. W prawym górnym rogu logo zespołu, pod spodem tytuł. We wkładce na fotach zdjęć muzyków utrzymanych w różnych tonacjach kolorystycznych, od zieleni przez brązy, róże do czerni umieszczono teksty utworów. Na karcie zamykającej wkładkę na tle zielono-trupiej czachy umieszczono logo zespołu, tytuły utworów, a pod spodem informacje, kto nagrał album, kiedy i gdzie, kto był producentem oraz wykonał grafiki i fotografie. Poniżej logotyp dystrybutora i adres do NFR. Na czarnej płycie CD wydrukowano logo Katatonii, tytuły utworów oraz nazwę producenta albumu. Na stronie zamykającej pudełko na tle zielonej czachy umieszczono tytuł albumu, logotyp zespołu wraz z tytułami, które znikają na tle loga Katatonii. Pod spodem logotypy dystrybutora i producenta. Dance of December Souls to arcydzieło bardzo dojrzałe i finezyjne, a przy tym innowacyjne i oryginalne, ponieważ tego typu muzyka wcześniej nie powstawała. Wszechogarniające uczucie beznadziejności i żałoby powoduje, że płyta ma jedyny w sobie klimat, którego nie znajdziecie na innych albumach. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!